Cześć! Dzisiaj pokażę Ci, jak okleić jeden z najbardziej popularnych elementów do oklejania folią PPF, czyli próg załadunkowy. Próg załadunkowy, jeżeli klient nie decyduje się na oklejenie całego samochodu lub całego zderzaka, jest bardzo często wybierany nawet jako opcja przy zabezpieczeniu powłokami ceramicznymi. Próg załadunkowy jest tak naprawdę narażony na największe uszkodzenia mechaniczne w całym samochodzie. Dlaczego? Ponieważ wkładając zakupy, torby z bagażami, czy na przykład pies, który wskakuje do bagażnika, mogą porysować nam tutaj tą przestrzeń w bagażniku. Albo ci, co siadają na progach w swoich samochodach. Próg mamy już przygotowany do oklejenia, jest wypolerowany, odtłuszczony. Dodatkowo przykleiliśmy taśmę wzdłuż uszczelki. Chodzi o to, żeby zminimalizować ryzyko, że podczas klejenia folii coś nam spod tej uszczelki wypłynie. Zanim przejdziemy do instalacji folii, nie zapominamy o podstawowych rzeczach, czyli o ściągnięciu akcesoriów z ręki. Zakładamy rękawiczki i ściągamy z naszego ubrania drobne zanieczyszczenia przy użyciu rolki. Po usunięciu zanieczyszczeń przechodzimy do klejenia. Pokażę Ci teraz, jak przygotować sobie chemię przed instalacją folii. Do instalacji folii PPF będziemy potrzebować 3 produktów. ADBL ProSlip, czyli płynu, który nada nam poślizgu podczas instalacji. Litr wody demineralizowanej, do którego dodamy ADBL ProSlip. Oraz wodę demineralizowaną z alkoholem izopropylowym. Tutaj robimy stężenie 20%. Do wody demineralizowanej dodajemy 3 pompki ADBL ProSlip. Jedna pompka to około 1,75 ml i 3 takie pompki pozwolą nam na wystarczająco długą pracę na elemencie, żeby odpowiednio wypozycjonować sobie formatkę. Mamy już naszą formatkę, ale zanim położymy ją na progu załadunkowym, spryskamy go sobie naszym roztworem dającym nam poślizg i ściągniemy tą wodę, aby usunąć luźne zanieczyszczenia, które mogły nam już się nagromadzić z powietrza. Tą czynność powtórzymy sobie 3 razy i potem zainstalujemy sobie już naszą folię. Zanim rozkleimy sobie folię z linera, spryskujemy folię z obu stron i delikatnie odklejamy sobie część linera, spryskujemy folię, spryskujemy ją do samego końca, następnie opryskujemy nasz próg załadunkowy i delikatnie, bez gwałtownych ruchów, kładziemy sobie formatkę na progu załadunkowym. Jak widzicie, formatka jest wycięta po łuku, ale nie aż takim jak sam zderzak. Jest to spowodowane tym, że formatka nabiera swoich kształtów dopiero przy odpowiednim jej naciągnięciu. Dlatego najpierw ustalimy sobie, w których miejscach będzie się ona zaczynała, a w których będzie się kończyła. Pomocne tutaj są na przykład elementy plastikowe w bagażniku, które wskazują nam linię, dzięki czemu jesteśmy w stanie zobaczyć, w których miejscach będzie to odpowiednia odległość od krawędzi folii, ponieważ zawsze staramy się, aby była ona identyczna z obu stron naszego progu załadunkowego. Gdy mamy już wypozycjonowaną formatkę, podnosimy sobie delikatnie jeden z narożników i spryskujemy roztworem wody z alkoholem izopropylowym i delikatnie raklujemy, aby wyprowadzić płyn spod folii. I jak teraz widzicie, folia jest w tym miejscu zablokowana. Możemy przejść do tego, aby ją delikatnie naciągnąć w przeciwnym kierunku. Przy okazji kontrolując całą krawędź, żeby dobrze się nam układała wzdłuż przetłoczenia, które mamy w tym samochodzie. I jak widzicie, tutaj tworzy nam się
taki paluch. Oznacza on, że mamy tutaj nadmiar folii. Ale dzięki temu, że tą folię sobie pociągniemy, wszystkie takie paluchy spowodowane nadmiarem folii znikają nam. W tym momencie możemy sobie przejść do zablokowania drugiego końca. Również podnosimy folię, spryskujemy delikatnie roztworem wody z alkoholem izopropylowym i jeszcze raz finalnie sprawdzamy sobie ułożenie formatki i raklujemy jej koniec. W ten sposób mamy zablokowaną naszą formatkę i możemy przejść do raklowania. Aby mieć odpowiednio ułożoną górną krawędź, dobrze jest sobie również zablokować formatkę od dołu, aby ta odległość, która tutaj jest, była w naszej opinii idealna i żeby podczas raklowania nigdzie nam ta formatka się już nie ruszyła. W tym momencie, kiedy mamy ją tutaj zablokowaną, sprawdzamy sobie całość formatki, czy wszędzie wszystko jest tak, jak tego chcemy. I jeżeli tak, możemy sobie przejść do raklowania. Staramy się wodę odprowadzić na zewnętrzne krawędzie, czyli tutaj górę tego progu załadunkowego będziemy wypychać sobie do krawędzi wewnętrznej. Gdy mamy wyraklowaną górę, dobrze jest sobie tą krawędź przeraklować, żeby płyn nam się nie cofał. I możemy przejść do raklowania już naszej formatki do samego końca. Jeżeli czujecie jakiś delikatny opór podczas raklowania, zawsze możemy sobie wziąć nasz roztwór, spryskać jeszcze raz na tą folię i ponownie wrócić do jej raklowania. Gdy mamy już wyraklowaną całą formatkę, sprawdzamy sobie ponownie, czy nie przedostał nam się przypadkiem jakaś drobinka piasku, jakieś zabrudzenie pod folię. Jeżeli tak, podnosimy sobie delikatnie folię, opryskujemy ją naszym płynem z poślizgiem i staramy się go wyciągnąć, a następnie ponownie raklujemy. Dodatkowo warto sprawdzić, czy przypadkiem, w szczególności przy krawędziach, nie został nam nadmiar płynu instalacyjnego. Również możemy go sobie wówczas wciąż do krawędzi najbliższej dla niego wyraklować. Jeżeli sprawdzimy i wszystko jest ok, bierzemy wodę z alkoholem izopropylowym i opryskujemy sobie całą krawędź dookoła. A następnie jeszcze raz raklujemy do krawędzi. W ten sposób wypłuczemy pozostałości płynu instalacyjnego przy krawędziach, dzięki czemu folia nie będzie nam już w tych miejscach w późniejszym czasie się podnosić. Na sam koniec bierzemy mikrofibrę, standardowo fibra jak do szyb i wycieramy całą naszą przestrzeń. Bardzo często powodem podnoszenia się krawędzi folii jest fakt, że przy jej krawędzi wciąż jest nagromadzona duża ilość wilgoci. Dzięki temu, że wypłuczemy sobie płyn instalacyjny wodą z alkoholem izopropylowym i wytrzemy całą tą formatkę, w szczególności przy krawędziach, zmniejszamy ryzyko, że ta folia wciąż będzie się w tych miejscach podnosiła.
Gdy mamy już idealnie oklejony próg załadunkowy, możemy go pozostawić na około pół godziny. Następnie po pół godziny weźmiemy sobie opalarkę lub na przykład suszarkę do włosów i przy użyciu mikrofibry ogrzejemy sobie jeszcze ta krawędzie, aby się upewnić, że na pewno nie pozostała już tam żadna wilgoć. I zabezpieczenie progu załadunkowego mamy zakończone. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak zabezpieczać samochód folią PPF, jak oklejać większe elementy, zapraszamy Cię serdecznie do naszego Get Fun Center, czyli centrum szkoleniowego, w których mamy przygotowane kilka szkoleń dla instalatorów PPF, tych doświadczonych, jak i osób, które chcą poznać tajniki wiedzy instalacji folii PPF. Zapraszam Cię również do subskrypcji naszego kanału, od kliknięcia dzwoneczka, żeby żaden film Cię nie ominął i do zobaczenia w kolejnym odcinku.